Opowiem Ci dzisiaj o obiektywach, które odmieniły mój punkt widzenia w stosunku do filmów na YouTubie. Obiektywy, które zmieniają każdy obraz w istne dzieło sztuki. Obiektywy, do których nie byłem przekonany, a teraz myślę tylko nad projektami, przy których mogę ich użyć. Mamy tutaj dwa obiektywy pełnoklotkowe anamorficzne od firmy Sirui, która zaprosiła mnie do współpracy, a cała ta recenzja jest moim niezależnym zdaniem na ich temat. Przetestujemy sobie dwa obiektywy 35 mm oraz 135 mm, obydwa ze światłem 2.9. I to wszystko, co tutaj zobaczycie, było realizowane na Canonie R6 z bagnetem RF. Ale bez przedłużania, zobaczcie materiały, które dla Was przygotowałem. Cały ten materiał był nagrany na obiektywie 135 mm i moim zdaniem z całej obecnej serii obiektywów anamorficznych firmy Sirui ten ma największe i najbardziej charakterystyczne cechy anamorficzne, czyli super owalny bochet i mega płytką głębię ostrości. Jest idealny do nagrań portretowych oraz stanowi dobre uzupełnienie szerokiego kąta. To, co należy podkreślić, to też jest bardzo ostry, przez co tworzy idealny film look. Minimalny fokus jest od 90 cm, co nie jest najlepszym wynikiem, ale kto pracował do tej pory na obiektywach anamorficznych, ten wie, że ten rodzaj szkieł nigdy nie charakteryzował się dobrym close focusem. Dlatego na ratunek przychodzono wtedy dioptersy. Obiektyw 135 mm wyróżnia się jeszcze tym, że jest bardzo długi, ale do tego jesteśmy przyzwyczajeni, bo im dłuższa ogniskowa, tym dłuższy obiektyw. Jestem pod jego ogromnym wrażeniem, bo rzeczywiście obiektyw buduje piękny i niepowtarzalny obraz. Obiektyw 35 mm jest szerokim kątem, który również jest pełnoklatkowy. Pod względem budowy i solidności jest tak samo dobrze skonstruowany jak 135 mm. Jest to doskonała seria filmowa, która idealnie pasuje do wszelkiego rodzaju produkcji. Minimalny fokus jest od 90 cm, jednak tak samo jak w przypadku 135 mm zakładamy diopters i możemy robić makro ujęcia. Zgrabny, lekki, bo waży zaledwie około 700 gram. Mieści się idealnie w plecaku i doskonale pasuje do wszelkich produkcji, zarówno tych komercyjnych, jak i potem modowe, które na pewno sprawdzą się u mnie nieraz. Obiektywy anamorficzne Sirui lubią flarować i flarują na niebiesko. Jednym może się to spodobać, drugim mniej.
Moje zdanie jest takie, ja średnio to lubię, raz na jakiś czas wygląda to ok, ale nie możemy przesadzić, bo chodzi o to, żeby tutaj wszystko robić ze smakiem. Dlatego cały ten test, który tutaj zrobiłem, starałem się nie naświetlać kadru tak, żeby nam ciągle flarowało, tylko flara była jakąś taką nagrodą dla widza i jest to mrugnięcie okiem w jego stronę, żeby jeszcze bardziej mu się to wszystko tutaj spodobało. I nie zapomnijcie, że flara jest to po prostu efekt uboczny tych szkieł i chodzi o to, aby wszystko robić ze smakiem. No i teraz pytanie tylko, co czyni je takimi wyjątkowymi? I w mojej opinii przede wszystkim jest to dostępność. Jako filmowcy mamy narzędzie dostępne od ręki, którego możemy używać od razu. Dostajemy możliwość tworzenia czegoś nowego, wyjątkowego, świeżego. Myślę, że obiektywy sferyczne stały się dla nas już na tyle powszechne, że odskocznia do szkieł anamorficznych sprawia, że inaczej patrzymy na przestrzeń, światło, porę dnia. Sprawiają, że się nam chce i nam zależy. Dzięki tego typu akcentom, jakie prezentują nam szkła anamorficzne, postrzegamy świat na nowo, z nowymi możliwościami. Drugą ważną ich cechą jest cena, bo rzeczywiście mieszczą się one w ramach cen, na które możemy sobie pozwolić i które nie zrujnują naszego budżetu. I mam tutaj na myśli inne szkła anamorficzne, których cena zaczyna się od 30 000 złotych, co w porównaniu z Sirius jest ceną kosmiczną. Szkła anamorficzne dla filmowców to esencja kina. Panoramiczny wygląd kadru, owalne rozmycia, typowa panoramiczna flara jest marzeniem, do którego dążą twórcy. Dotychczas było ono zarezerwowane dla topowej półki filmowców. Wszystko przez to, że praca na nich jest bardzo droga. I niewiele mogło sobie na to pozwolić. Jednak czasy się zmieniają, rynek się zmienia, świadomość użytkowników również. A producenci sprzętu to widzą i przychodzą do nas z rozwiązaniami. Mamy możliwość korzystania z narzędzi, o których mogliśmy kiedyś pomarzyć, a teraz ogranicza nas tylko wyobraźnia, bo come on, kasa na sprzęt zawsze się znajdzie. W końcu nie kupujemy Alexy Mini. Pierwsze odczucia, jakie nasuwają się, kiedy trzymamy je w ręku, to to, że są solidne. Wykonane bardzo starannie i przemyślenie. Zębatki chodzą płynnie i z lekkim oporem. Są przejrzyście i czytelnie opisane, więc łatwo zobaczyć i zapamiętać wszelkie parametry. Nie mają na sobie zbędnych akcentów. Wszystko jest dopracowane w najmniejszym calu. Nie da się pominąć również ich ciężaru, ale to charakteryzuje dobre i solidne obiektywy anamorficzne z tego względu, że mają w sobie dużą ilość soczewek. To tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, bo ja przy jego realizacji bawiłem się świetnie. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzach, a ja będę na nie odpowiadał. Dzięki wielkie, trzymajcie się, hej!